Dzisiaj pokażemy Wam Goniosaurusy, czyli gekony z innej planety. Bardzo często powielany mit. Dzisiaj obalimy, czyli gekon rzadki, to znaczy trudny w hodowli. Prawda jest taka, że jest to najlepszy start do właśnie rzadkich, fajnych gekonów. Ja jestem Hubert, dzisiaj jestem hodowcą Dragonberg i od 2016 roku zajmuję się jaszczurkami. Rzadkimi, ciężko dostępnymi na rynku. A dzisiaj chciałem Wam zaprezentować jeden z 80 gatunków, które posiadamy na hodowli, czyli Goniosaurus, gekon chiński. Czym jest Goniosaurus? Goniosaurus należy do rodziny Eublephaриdae, czyli tego samego rodzaju co gekony lamparcie, ale tu się na nich kończy to podobieństwo. Może wyglądowo byłyby dość podobne, ale są znacznie mniejsze i żyją w kompletnie innych warunkach niż gekony lamparcie wspomniane wcześniej, czy też Eublepharów lamparci. Goniosaurusy są drobne, jak widać. Żyją w Azji, gdzie nie są ani pustynnymi gatunkami, ani typowo tropikalnymi, gdzie jest ciepło, gdzie jest jasno i duży gąszcz, tylko żyją w różnych szczelinach skalnych, jaskiniach, również czasem w płodach starych drzew, w różnych urwiskach, gdzie po prostu jest ciasno, nie jest efektownie, jeśli chodzi o roślinność, ale utrzymuje się bardzo wysoka wilgotność oraz niska temperatura. Goniosaurusy, jeśli chcemy trzymać w terrariach, musimy zapamiętać o jednej najbardziej kluczowej kwestii, czyli temperatura. Jeśli utrzymamy temperaturę na odpowiednim poziomie, to już mamy połowę sukcesu. Goniosaurusy nie lubią wysokich temperatur, o dziwo, mimo że są w Azji. Ale jak już wspomniałem, żyjąc w szczelinach, w jaskiniach, tam utrzymuje się niska temperatura oraz wysoka wilgotność. Wilgotność możemy przedstawić na poziomie, powiedzmy, spryskiwania terrarium co 1-2 dni, aby było dość mokro i duszno, a z drugiej strony musimy właśnie utrzymać też niską temperaturę, która powinna się utrzymywać od 20 do 24 stopni Celsjusza, czyli dość pokojowa, ale naturalne jest to, że będzie cieplej raz będzie zimniej, więc takie te skoki do 28 stopni Celsjusza będą też odpowiednie, tylko trzeba pamiętać, że one nie mogą być stałe, bo na stałe gekony zaczną się denerwować i będzie im niewygodnie i mogą po prostu zdechnąć. Na hodowli posiadamy 5 gatunków Goniosaurus. Goniosaurus yamashimea, które aktualnie widzicie na przebitce, Orientalis, Bavangalensis, Hainanensis oraz Mictencerdelli. Goniosaurus yamashimea, mimo że wygląda inaczej, budową może być większy od poprzedników, może jest trochę inny i występuje w innych miejscach, to jednak w porównaniu do każdego jednego będą miały te same wymogi. Pamiętajmy, terrarium dla dorosłej parki Goniosaurusów będzie wielkości 60 cm długości, 40 głębokości, no i najważniejsze, uważam, że 45 do 50 minimum wysokości. Mimo że to jest naziemny gekon i nie ma przyk, nie jest w stanie chodzić po szybach, to jednak bardzo lubi się wspinać. Jest aktywnym gekonem nocnym, to znaczy nie będziemy go widywać raczej w ciągu dnia, ale w nocy on będzie korzystać z wysokości. U mnie na hodowli zauważyłem, że jednak w nocy one najczęściej wysiadują na górnych partiach terrarium, chodząc po ścianach strukturalnych, chodząc po tubach, chodząc po wszystkim po prostu co się da, co jest chropowate i ma taką powierzchnię do łożenia, mimo że są naziemne. Więc ważny aspekt, pamiętajcie o wysokim terrarium też w miarę i o dobrym zagospodarowaniu. Oczywiście również rośliny, które tutaj będą pełniły funkcję kryjówek, bo nie samymi tubami gekony będą żyły tutaj. Trzeba pamiętać, żeby im zakryć jak największą część terrarium, żeby mogły się czuć komfortowo, żeby nie miało tego bezpośredniego kontaktu ze słońcem. Goniosaurusy żywią się głównie owadami. U nas są karmione najczęściej świerszczem bananowym. Gęsto dostają również jakieś karaczany, jakieś tureckie, długie. Niekiedy dostają również do miseczki mocznika, młynarka. Czasem od biedy mola woskowego, tylko trzeba pamiętać z molami. Mole to są takie burgery jak dla nas, dla ludzi. Są dobre, są smaczne i gekony będą mega zadowolone, jak zobaczą mola woskowego, tylko czy on jest aż tak odpowiedni, codziennie raczej nie będziemy jedli maczka, nie? Tak samo powinniśmy zapewnić właśnie gekonom, żeby nie przesadzić z tymi dobrociami. Tak więc głównie raczej świerszcze są bardziej aktywne, są bardziej interesujące, przynajmniej
z moich doświadczeń i obserwacji dla gekonów szybciej się zainteresują właśnie takim świerszczem, niżeli właśnie karczanem. Goniurosaurusy, jak widać, są ruchome, są aktywne, często właśnie tutaj będą uciekały i eksplorowały nasze pomieszczenia terrariowe. Tylko pamiętajcie, są to gekony nocne. One nie będą wychodziły wam w ciągu dnia i nie będą właśnie tak eksplorować w terrarium za dnia. Jedynie nocą możecie je doświadczyć na wierzchu. To też właśnie wpływa na to, że jeśli będziecie chcieli je chwycić, zobaczyć, nie wiem, przyświetlić pod kątem właśnie ich stanu zdrowia, to w ciągu dnia mogą wam uciekać. Będą w miarę nadpobudzone, bo będą rozbudzone w sumie ze swojego snu i mogą być po prostu spłoszone. Pamiętajcie, one są w stanie odrzucić ogon, więc wszelkie manewracje wśród gekonów mogą się kończyć tym, że będzie gekon żaba, tak naprawdę. Goniurosaurus mają autonomię do regeneracji ogonów, tak czy inaczej, co nie zmienia faktu, że będzie on najprawdopodobniej trochę inny, nie będzie on taki sam. Może być zniekształcony, może być brzydszy. Chciałbym wspomnieć jeszcze o rozmnażaniu. Goniurosaurusy rozmnażają się płciowo, to znaczy potrzebujemy i samce oraz samice, nie tak jak na przykład przy gekonach płaczących, gdzie występuje tylko samica, chociaż zdarzały się przypadki, że ktoś się znajdował w hodowli samce. No niemniej jednak one potrzebują jednak rozmnożenia płciowego. Goniurosaurusy, gekony chińskie są jajorodne, będą składały jajka w ziemi, zakopane najczęściej na wysokości jakichś 3-4 cm i trzeba wtedy dość porządnie przekopać to terrarium, bo inaczej wyklują się po prostu w środku. No i miałoby to swój plus oraz ma dużo minusów bardziej. Fajny plusik jest taki, że jednak budzicie się rano, widzicie, że coś popitane wam właśnie po terrarium małego, a to się okazuje, że to jest młody osobnik właśnie z rodzaju goniurosaurusów, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, to są jednak zwierzęta drapieżne. One nie będą miały instynktu macierzyskiego, nie będą się opiekować tym małym gekonem. Najprawdopodobniej będzie w stanie nawet samica swoje dziecko zjeść, więc najlepiej jest je rozdzielić, najlepiej jest wyłowić z terrarium jajko i wsadzić do inkubatora. Inkubacja będzie na poziomie 22 stopni Celsjusza, może nawet 24 i będzie ona trwała tak, w zależności też od gatunku, ale raczej średnio około 60 do 90 dni. Gekony chińskie posiadają tak zwane CITES papiery, to znaczy podlegają one konwencji waszyngtońskiej. Jest to jedna z ustaw chroniąca gatunki zagrożone wyginięciem, żeby one nie były wyławiane z natury, tak zwane odłowy i sprzedawane nielegalnie na rynku terrorystycznym. Więc pamiętajcie, żeby dobrze znaleźć i prześwietlić hodowcę, od którego bierzecie jaszczurki, żeby przekazał wam informację, czy ten gatunek potrzebuje dokumentów CITES, bo nie wszystkie goniurosaurusy potrzebują go. Głównie te należące do wysp chińskich, czy rejonów chińskich ogólnie. I najlepiej też sami przebadajcie temat. Wpiszcie sobie w Google Goniurosaurus, na przykład Lichtenferdeni i zobaczcie, dopiszcie sobie CITES, zobaczcie, czy on wymaga. No w tym wypadku akurat Lichtenferdeni potrzebują. I jeśli wam się podobają goniurosaurusy i chcielibyście zobaczyć więcej porównań, na przykład Orientalis, Bavangalensis, bo są najbardziej kontrastowe, albo jakieś inne rzeczy by was zainteresowały w kontekście goniurosaurusów, piszcie w komentarzu, dajcie mi informację, czy jestem w stanie coś więcej wam przekazać, czy coś jest, czego nie powiedziałem, a was interesuje i ciekawi. Może najwyżej odpiszę wam w komentarzu, albo zrobimy osobny film. Oraz zapraszam was do oglądania, bo w najbliższym czasie mam nadzieję, że uda nam się nagrać film na temat teratosynsusów, jaszczurek pustyny, które są również dość rzadkie na rynku. Interesujące. Zapraszam.